Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwu zaprezentować nasz projekt, w ramach którego się z Państwem spotykamy, w ramach którego odbywa się gala wręczenia nagród. Wybraliśmy tu właśnie 3 różnorakie kraje, które reprezentują bardzo różny poziom tejże współpracy. W każdym z krajów partnerskich współpraca ta wygląda troszeczkę inaczej. Jednocześnie pokazują one nam różne formy tejże współpracy. Inne wyglądają, czy w inny sposób ta współpraca wygląda w Hiszpanii, zupełnie inaczej w Holandii czy w Szwecji, gdzie można powiedzieć ta dostępność środków i niejako zaangażowanie pracodawców w życie szkoły jest bardziej rozwinięte niż może u nas, jak i na pewno w Hiszpanii. I'm talking in the Netherlands, and this school is ROC. ROC is a higher vocational education school. It is a very big school and it is located in Helmond. This school, ROC, has 7 colleges and we had 1 representative from our foundation. So in total we had 5 members in the jury. And how competition went, we decided already in the project some process to follow. So we, as a foundation, we followed this process. We made the decision for the criteria. We made the call for proposal for the competition for all 7 colleges of RSA. And there was a nomination procedure, but all the colleges were nominated already, so it was no problem. School and vocational school, yes. We have 3 different families there, healthcare, electricity and administrative, yes. Dati is going to talk about how we did our competition. It was just between the students from different schools, okay. Dati is our secretary and the coordinator of this project in our island. In Anne Catherine, they are another. Training. Yes, this model is characterized by alternating both theory and practice at the Hotel Training Center itself. There are only hotels in Spain with exclusive formations in the workplace. By 4 different schools, I know I can name them. One of them is small, the Conservatory of Music of Las Palmas. Another one is the High School of Arts and Designs in Las Palmas too. Another one is ES Pérez Galdós, the School of Drama, Music and Dance, secondary school. And the 4th one is ES Las Palmas, it's a technical school. The idea of these 4 schools is to give an opportunity to talented young students to show their abilities. They work together just for a year, yet they finish and they begin with the next project and to create a wonderful show that is an opera. They interchange educational experiences with teachers and with students for all these schools, and of course with the world work, from a painter to a carpenter to actors, singers. They interchange educational experiences with teachers, with the students in different schools. They have to decide about characters. They have to decide about everything. Hairdressing, atrezo, setting, characters. The most important are students and their learning. Another one is to motivate the students, to take their motivation high, to push them to go on studying, and of course make them to get the right educational skills. Educational training for some years.
And what I wanted to show you today, because we have been working in the same process as all the partners, so I chose to present a little bit of a process, how the VET can cooperate with the work instead. But the mix we have is that we have projects in Sweden. A VET exists maybe for 2 or 3 years, then it's closed, and there's a new one opening up. That means it's a short period of time where you have to do all this stuff. And other vets is more like you, they have been there for like 20, 30, 40 years, and they have a totally different situations with the companies and who we cooperate with. So for myself, I have a number of roles in this. The dialogue, the relation, engagement, and not at least the participation, and finally when we reach what I would say is a peak, the real collaboration between organizations. So let's see what can be found inside it. So awareness, of course you have different ways to make your training program, your education and your school known in the society or in the region you're working. So we have a lot of modern tools, of course, but we also need the traditional tools, culture, this company function. What kind of, you can say, if we talk about soft skills, what kind of students or employees do we want to have in this company? And this is actually a base for the matching process to put the right student at the right employer actually. So this, for me, this is a very important step to know each other. And I think you agree. And here you can say we are starting the building of trust that I think is the most important. If we don't trust each other, it's very difficult to make a good thing for our students. Participation, and I participate myself in the steering committee, and I'm also doing some lecturing sometimes in entrepreneurship and other topics. You can be the project tutor, independent of if the project is taking place in school or in the workplace. You need a tutor to guide or to give feedback or whatever. And this means that when you are there inside the building meeting the students, you are even more committed. But it's also what I call a golden opportunity for some employers to meet students and also start their own relations with the students. And this is a very positive thing for the students, that people from the real world, not only from the school, but from the real world, that they want to go out to, they see and they can present how is your company working, what's important for you, and how should I think. And this is a good thing to motivate and to inspire the students to give more energy. And I saw some good examples yesterday when we visited some of you also. How can we motivate the students to understand that if I'm working with cars, I also need to study languages. Tutaj mamy przykład budów niemieckich, z kolei, bo mamy oddział hemobudowy w Frankfurcie nad Menem i tam realizowane są, generalnie stamtąd realizowane są projekty czy budowy niemieckie. Hemobudowa zaproponowała taką współpracę na zasadzie podpisywania kontraktów wstępnie 2-miesięcznych dla naszych absolwentów. No i jak uczniowie podpisują kolejne już te kontrakty dłuższe. To jest około 100 metrów wysokości, więc widok jest bardzo piękny i przeżycie również dla uczniów. Przy okazji zapoznają się oni z całą jakby zasadą funkcjonowania tej linii wiatrowej od wnętrza. Także wydaje mi się, że widzicie Państwo fajne doświadczenie. No i przy okazji mają jakby kontakt zarówno z częścią energetyczną, jak i częścią budowlaną, bo to są te dwie rzeczy ze sobą rozwiązane. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, technik ekonomista. Praktykę zawodową odbywa w klasie drugiej 2-tygodniową, w klasie trzeciej 4-tygodniową. Miejsce praktyk to biura rachunkowe, firmy, urzędy, działy finansowo-księgowe. Technical upper secondary school educating students in the field of economics. Students attend a practical vocational training in second grade. It lasts 2 weeks, and in grade 3 for 4 weeks. Students attend practical vocational training, for example, in accounting offices, finance and accounting departments of different companies. Dla pracodawców w kształceniu zawodowym spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń między nauczycielami przedmiotów zawodowych a pracodawcami oraz bardziej skuteczne i efektywniejsze przygotowanie uczniów do oczekiwań rynku pracy.
So each year during the Global Entrepreneurship Week, our school holds the conference, the role of employers in vocational training. And these meetings facilitate the exchange of experiences between teachers of vocational subjects and employers. And they also help the students to more effectively meet the labor needs and its requirements as well. Uczestniczący w konferencji pracodawcy otrzymują od naszej szkoły certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom. Tu właśnie na zdjęciach widać pracodawców naszych, którzy otrzymali właśnie w ten wtorek takie certyfikaty. So the employers who participate in the conference receive the students-friendly company certificate. And these pictures were taken last Tuesday, where the employers received such certificates. Miasto jest znane z pięknie ręcznie malowanej ceramiki. Co roku w sierpniu odbywają się stargi ceramiki i serdecznie Państwa zapraszamy przy okazji na te wydarzenia. Nasza szkoła składa się z kilku typów szkół. Jest to technikum numer 3, zasadnicza szkoła zawodowa numer 3, Centrum Kształcenia Ustawicznego i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Podpisaliśmy umowę o współpracy w zeszłym roku i ta współpraca przynosi nam uczniom i lokalnemu biznesowi sporo korzyści. Działamy na bardzo wielu płaszczyznach, nie tylko opieramy się na nauczaniu, ale także na propagowaniu idei wolontariatu. Jest to działanie, które u nas rozpowszechnione jest na bardzo szeroką skalę. Mamy tutaj programy autorskie, będziemy tutaj mówić o akcji Szpikolada, czyli działaniu, które ukierunkowane jest na pozyskanie dawców szpiku kostnego oraz na zbiórkę krwi. W tym roku po raz trzeci zorganizowaliśmy szpikoladę, wykład prowadzony przez pracownika Banku Zachodniego na wybrany temat przewodni i potem warsztaty. Na przykład w zeszłym roku hasłem takim przewodnim były kwestie inwestycyjne, nie pamiętam tak z głowy dokładnie jak to się nazywało, i wtedy uczniowie grali na giełdzie. Dokonywali transakcji i generowali zyski tudzież straty. W tym roku moja mała działalność gospodarcza i uczniowie produkowali kaczki z origami i je sprzedawali. Przez to mogli zauważyć, jak funkcjonuje rynek, bo sytuacja na rynku się zmieniała oczywiście. Prowadzący, czyli ja, prowadzą różnego rodzaju zmiany, na przykład strajk pracowników, w związku z tym sytuacja na rynku się zmienia, popyt jest tylko i wyłącznie na kaczki czerwone, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a oni nakupili kartek na przykład zielonych albo białych. I jak gdyby w ten sposób widzieli, jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo, że nie da się wszystkiego przewidzieć. To działanie, tak jak powiedziałam, jest wstępem do rekinów finansjery. Rekiny finansjery to konkurs dwuetapowy. Pierwszy etap, dwuosobowe drużyny zgłaszają się do nas i rozwiązują w parach testy z zakresu materiału, który umieszczamy na naszej stronie internetowej. Jest to około 50 stron przystępnie opracowanego materiału i w oparciu o to tworzone są testy, krzyżówki, szarady różnego rodzaju, które oni rozwiązują. Z tego wyłanianych jest 6 zespołów i te 6 zespołów znowu za miesiąc spotyka się u nas na finale, który prowadzony jest głównie przez Bank Zachodni. Panie z Banku Zachodniego prowadzą grę, która się nazywa Liderzy Europy. Tam pytania dotyczą tematu przewodniego konkursu oraz historii, geografii, bankowości i oni tutaj poruszają się jak po planszy gry Monopoly. Kupują środki transportu, żeby dostać się z jednej metropolii do drugiej. Przy okazji ciągną pytania, odpowiadają na te pytania, dostają pieniądze za to. Tak to wygląda i w efekcie wyłaniamy tych, którzy zarobili podczas tej gry najwięcej.